Nie inaczej będzie z tegorocznym debiutantem, a więc Raven Pro Open Mind. Klasyczny camber robi tu robotę. Cześć, nazywam się Piotr Trzciński i dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o marce, a właściwie submarce Raven Pro, która w sezonie 24-25 pojawi się na rynku z fantastycznymi propozycjami. To marka, która pełnymi garściami czerpie z bogatego doświadczenia swojego starszego brata, a więc marki Patron Snowboards, która przez lata oferowała szeroką gamę high-endowych produktów dla naprawdę wymagających riderów. Nie inaczej będzie z tegorocznym debiutantem, a więc Raven Pro Open Mind. To deska, która robi wrażenie nie tylko wyglądem, ale również tym, co dzieje się pod spodem, pod laminatem. To formowany drewniany rdzeń, który tworzy specjalną strukturę 3D. Dzięki temu udało się zachować grubość rdzenia w najważniejszych miejscach odpowiedzialnych za skośną sztywność naszej deski, odchudzając przy tym grubość rdzenia w środkowej części ogona czy też dzioba. To sprawia z kolei, że deska jest zdecydowanie lżejsza niż podobne konstrukcje w tej samej sztywności. Jednocześnie Open Mind w klasycznym camberze cały czas zachowuje dużą sprężystość, a to zapewni Wam sporego popa podczas freestyle'owych wyskoków. Pop, a więc sprężystość deski, którą wykorzystacie na przykład podczas przeskakiwania przeszkód na stoku czy też zabaw w snowparku, to zasługa dwóch pasów karbonu ułożonych w kształcie litery X. To jednak jeszcze nie wszystko, co kryje się w środku. Zarówno pod rdzeniem, jak i nad nim znajdują się tkaniny triaksu, a dodatkowo rdzeń wyposażony jest w dwa pasy drewna bukowego. To wszystko sprawia, że jest to propozycja dla naprawdę wymagających riderów, którzy nie uznają kompromisów w wykonaniu deski i nie uznają kompromisów również, jeżeli chodzi o jej właściwości jezdne. Na uwagę zasługuje również spód deski, bo znajduje się tu bardzo szybki ślizg spiekany IS 7500, dostarczony przez uznanego austriackiego producenta Isosport, który produkuje ślizgi do najlepszych desek na świecie. Raven Pro Open Mind to naprawdę sztywna deska, przez nas opisywana jako medium stiff, a w skali numerycznej od 1 do 10 to mniej więcej 7-8. Pamiętajcie jednak o tym, że te skale nie są w żaden sposób standaryzowane. To dość subiektywne odczucie, które różni się w zależności od marek. Najlepiej więc będzie, jeżeli samodzielnie przetestujecie możliwości tej deski i przekonacie się, że ten klasyczny camber True Twin naprawdę doskonale radzi sobie nie tylko podczas jazdy na krawędzi skrętami ciętymi, ale nie zawiedzie Was także podczas zabaw freestyle'owych, gdy na przykład odwiedzicie snowpark. Być może zastanawiacie się, dlaczego klasyczny camber? Otóż historia snowboardu generalnie zaczęła się właśnie od klasycznego cambera. Ten klasyczny camber dominował w świecie snowboardu przez wiele lat. Dopiero potem pojawiła się fascynacja rockerem i różnego rodzaju hybrydami. Teraz wracamy do klasyki, bo okazało się, że żadna inna konstrukcja, mimo wielu zastosowanych technologii, nie jest w stanie zapewnić nam tak fantastycznego popa połączonego z dobrym trzymaniem krawędzi. Wśród początkujących snowboardzistów pojawiło się przekonanie, że jazda camberem jest dużo bardziej wymagająca. Być może i tak, ale zmusza Was do ciągłego progresu i uczenia się prawidłowej jazdy na desce snowboardowej z skrętami ciętymi. Mało jest rozwiązań typu camber jako True Twin, a więc w pełni symetryczna deska. Dzięki temu jest to naprawdę rozwiązanie, które będzie wyróżniało się w tym sezonie na stokach w Polsce i w całej Europie. To tyle, jeżeli chodzi o teorię, a teraz praktyka. Jak ta deska jeździ? Open Mind miałem okazję przetestować już minionej zimy i przyznam szczerze, to deska, która potrafi dać sporą frajdę. Czuć różnice zastosowanych tu technologii i materiałów, ale żeby ją poczuć, musicie włożyć w to naprawdę sporo siły i konkretnej techniki. Jazda na krawędzi sprawia ogromną frajdę, bo ten klasyczny camber robi tu robotę. Sprężystość tej deski wykorzystacie, kiedy naprawdę mocno popompujecie swoimi nogami, a skręt cięty czy cięty NW będzie czystą przyjemnością, jeżeli rzeczywiście przyłożycie się do swojej techniki. To nie jest deska dla najbardziej początkujących riderów, ale jeżeli jesteś średnio zaawansowany i chciałbyś robić progres także w jeździe czystej na krawędzi skrętem ciętym, to jest propozycja dla Ciebie. Tej deski nie trzeba się bać. Tą deskę trzeba ujarzmić, ale też dać poprowadzić jej po stoku, bo właśnie wtedy ona pokazuje swój prawdziwy potencjał i to, do czego została stworzona.
Po takiej jeździe będziecie czuli mięśnie w swoich nogach, ale będziecie mieli także ogromny uśmiech na twarzy i z pewnością będziecie chcieli wracać na górę, zjeżdżać ponownie, na górę, ponownie i cieszyć się jazdą Open Mind przez cały dzień i cały sezon. Podsumowując, Raven Pro Open Mind to deska przeznaczona dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych najbardziej wymagających riderów, którzy nie boją się weryfikacji swojej techniki, chcą poszaleć na stoku, cieszyć się klasycznym camberem i wykorzystać po prostu możliwości tej deski na stoku. Mam nadzieję, że w tym roku będzie Wam dane to również uczynić. A teraz to wszystko od nas. Zapraszamy do naszych social mediów, na naszą stronę internetową ravensnowboards.com i rzecz jasna odwiedzajcie nasz kanał, bo wracamy niebawem z kolejnymi filmikami. Cześć!